Zajawki z dzieciństwa. Tak sobie myślę, gdyby zawody, jakie obraliśmy sobie w dzieciństwie, dziś się spełniły, większość moich kolegów byłaby strażakami, kilku piromanami, a ja sam zostałbym żółwiem ninja. Czaisz? Czasem sobie kogoś tam uratujesz, a tak to większość dnia chillujesz w kanałach i jesz pizzę. Niestety gdzieś w życiu popełniłem błąd. Tatuuję ludzi, a w wolnych chwilach staram się zarażać wiedzą na temat prehistorycznego życia. Tak więc, miksując najlepsze źródła anatomii, jakie znalazłem, oraz kompozycję, której pozwolił użyć mi tu jej autor, Andy Fraser, zrobić co w mojej mocy, abyśmy mogli spojrzeć w oczy mordercy żyjącemu jakieś 71 milionów lat temu. Zapraszam. Bycie świeżutkim tatą to wcale nie jest taki hardcore. Znaczy, owszem, trzeba odblokować kilka nowych tatowskich umiejętności. Musisz wyrzucić parę koszul, zwiedzić kilka różowych miejsc, cały czas starając się zapewniać swojej małej, przenośnej kobietce najlepszy start dzieciństwa, jaki tylko byłeś w stanie. No właśnie, wróćmy do tematu dzieciństwa. Wyobraź sobie, że jest rok 2000. Wiśniewski drze się pod każdym oknem w Polsce. Baśka miała fajny biust, a Ewelina żałuje, że mnie znała, bo moim crushem była dziewczyna z teledysku chłopaków, którzy popsuli moje pierwsze głośniczki. Miałem jakieś 7 lat i zapewne rysowałem dinozaury. Było ekstra, a dinozaury były wszędzie. Na ubraniach, w gazetkach, u lekarzy na ścianach i w kreskówkach. Były maskotkami, lizakami i naklejkami. Wesołe, uśmiechnięte dinusie. Pewnego razu do swojego pokoju zawołała mnie mama, bo w telewizji miał premierę jakiś tam film o dinozaurach. Tak więc bez większego entuzjazmu wchodzę do pokoju i widzę to. Wiesz, co było najgorsze? Że później już nie miałem jak tego zobaczyć. Dlatego od tamtej pory rysowałem już tylko to. Niewątpliwie gwiazdą całej tej serii jest ten oto zwierzak. Ale może odstawmy potwory z Hollywood na bok i pogadajmy o prawdziwej wersji Velociraptora. Dobra, może wygląda jak taki przerośnięty, wściekły kurczak na gastrofazie, ale myślę, że nie znalazłby się cwaniak chętny na małe safari. W okolicach czegoś, co dziś znamy jako Mongolię, tyle że 71 milionów lat temu. Znany głównie ze swoich charakterystycznych szponów, Velociraptor przypominał bardziej ptaka niż jakiegokolwiek gada. Odpowiedzialny za jego odkrycie jeszcze w pierwszej połowie XX wieku jest niejaki Roy Chapman Andrews. I o tym gościu musiałbym zrobić osobny film. To znaczy, w sumie już sami możecie takie obejrzeć, bo to właśnie nim inspirowali się twórcy Indiana Jonesa. Odkrycie było wynikiem ekspedycji, która miała na celu poszukiwanie skamieniałości w rejonach pustyni Gobi. Velociraptor osiągał długość 2 metrów, pół metra wysokości. Nie był jakoś specjalnie wielkim, wyrachowanym rzezimieszkiem, ale możecie kojarzyć go w przeróżnych dziełach popkultury jako wrednego, małego i obślizgłego skurczybyka. Dlaczego teraz jest przedstawiany z piórami? Otóż późniejsze znaleziska, w tym te najważniejsze z lat 60., zaczęły temu dowodzić. Na przykład jego kość przedramienia. Znaleziono na niej wyraźne ślady guzków, miejsc, w których kolce piór lub lotek były zakotwiczone w kości za pomocą więzadeł. Jakiekolwiek wątpliwości całkowicie rozwiały znaleziska skamieniałych innych tzw. dromeozaurów, rodziny, do której zaliczał się Velociraptor. Niektóre znaleziska posiadały odciski piór, które miały strukturę typową dla piór ptaków. Nie były zapewne dokładnie takie jak u dzisiejszych ptaków i mogły występować w różnych formach. Od podobnych do włosów struktur po bardziej zaawansowane pióra, zwłaszcza u młodszych osobników. No ale dobra, temat najważniejszych znalezisk dowodzących o pierzeniu dinozaurów zostawiam sobie na później. Velociraptor, tak jak inni przedstawiciele dromeozaurów, miał stosunkowo duży mózg. Ciekawostką jest tu współczynnik umózgowienia, czyli oszacowania potencjalnych możliwości intelektualnych mózgu danego organizmu, potocznie EQ.
Stosunek wielkości mózgu do jego masy ciała pozwala oszacować potencjał jego inteligencji. Wyniki szympansów to 2,5. Twój pies ma 1,2, człowiek 7, Velociraptor 5. Równa się to z lepszą zdolnością do rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i bardziej rozwiniętych struktur społecznych. Podobne IQ posiadają dziś choćby delfiny, malujące słonie, ciekawskie ośmiornice czy kruki grające w szachy. Istnieją dowody sugerujące wykorzystywanie inteligencji velociraptorów do polowania w grupach. Coś jak wilki lub niektóre ptaki drapieżne. Inteligencja pozwalała im zapewne na odwracanie uwagi potencjalnej ofiary, kiedy inny członek grupy wykorzystuje zaskoczenie i swoim 8-centymetrowym szponem przedstawia swojej ofierze najmroczniejszą stronę matki natury. Kto wie, może gdyby nie wyginął, byłby w stanie przynosić pilota. Tym razem, bogatszy o doświadczenia, wyciągnąłem kilka wniosków od ostatniego razu. Będzie tu dość dużo ostrej jazdy, jeśli chodzi o zabawę z tłem, więc po prostu lepiej oddzielić jakimś kawałkiem tektury materiał od blade ramu. Pozwoli mi to uniknąć załamań płótna o ostre krawędzie tych desek. Wiesz, ostrożności nigdy za wiele. Dobra, lecimy. Tak więc jeden z najgroźniejszych drapieżników swoich czasów. Cechuje go wysoki iloraz poczucia humoru. Znowu maluje dinozaura. Szkic, a raczej jeden z udanych szkiców na płótnie wykonanych cienkopisem o grubości 1/10 mm. Poprawiam rozcieńczoną farbą. Czytałem, że ważne jest, żeby pierwsze ruchy nie były wykonane czymś, co może ubrudzić farbę. Ale z doświadczenia wiem, że nawet ołówek czy długopis wypadają tutaj super. Możesz wykonać całą podmalówkę akrylami i innymi wodnymi farbami, które schną w miarę szybko, ale niestety w przypadkach takich jak ten tutaj, wysychanie obrazu raczej nie stoi po mojej stronie. Pierwszą warstwę kładę najcieńszą jak się tylko da, gdyż na tym etapie nigdy nie wiesz, co później może strzelić ci do głowy. I wiadoma rzecz, na szczegóły muszę sobie zasłużyć. Do tej pory cały proces to tylko dobieranie prawidłowych, podstawowych kolorów i budowanie pierwszych kształtów. Tło to w sumie 6 kolorów, w tym 2 przezroczyste, tak zwane transparentne, rzadsze, używane zamiast mediumów i rozcieńczalników, rozmywane pędzlami, szmatkami, ręcznikami papierowymi. Najlepsza metoda na uzyskanie efektu, który tu chcę, to powoli kierować się od najciemniejszych tonacji do najjaśniejszych. Każdy centymetr kwadratowy tego, co widzisz, zostanie pokryty jeszcze jakimiś 4 warstwami farby. Rozmyta przestrzeń za sfokusowanym obiektem, tak zwany bokeh. Odkryłem, że najlepszą metodą na stworzenie efektu przestrzeni znajdującej się za obiektem ostrości jest zepsuć swój obraz 4 razy i nigdy się nie poddawać. Żeby namalować w miarę przyzwoite okręgi towarzyszące estetycznie rozmytym tłom, wycinałem je nawet z papieru i naklejałem na płótno, etapami, przyciemniając tło za każdym z nich, delikatnie blurując je pędzlem do makijażu, zanim wyschną. Jeszcze nawet dobrze nie nauczyłem się malować realistycznych łusek, a tu będą na całym pysku, do połowy umazanym krwią. Tylko martwe ryby płyną z prądem. Ten przemiły zwierzaczek należał do rodziny dromeozaurów. Jak już wspomniałem, zwierzęta te działając w grupach, jak dzisiaj wilki, tropiły, nękały i męczyły ofiary, zanim przypuszczały ostateczny atak. Gdy nadchodził czas zabijania, członkowie stada rzucali się na ofiarę i cieli ją żywcem tymi swoimi odginanymi, sierpowatymi pazurami. Velociraptor. Nie mylić z Velocipastor. Dobrze słyszałeś, bo ktoś wyłożył papę na film o pastorze, który w nocy zamienia się w Velocipastora. No wiem, ale głównie za sprawą Jurassic Park stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dinozaurów. Prawdziwą częścią popkultury. Jestem wdzięczny Andy'emu, że dał mi pozwolenie na stworzenie obrazu inspirowanego głównie jego dziełem, ale zaczęły nachodzić mnie pewne wątpliwości. Widzicie, kiedy proces posuwał się naprzód, za każdym razem, kiedy przychodziłem do studia, mój obraz coraz bardziej przypominał dzieło kogoś innego.
Żeby zbytnio nie odbiegać od głównej kompozycji, zrobiłem mały research w kwestii anatomii i modelu czaszki. Obniżyłem linię czoła, kształt dzioba oraz całkowicie wysmukliłem głowę, żeby przypominała te z najlepszych rekonstrukcji, jakie tylko udało mi się znaleźć. To najważniejszy krok, jaki wykonałem, robiąc ten obraz. To znaczy, my wykonaliśmy. Są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze. Dopiero teraz, czyli jakieś 2 lata od nagrania tego ujęcia, widzę, jak czas nieubłagalnie pędzi naprzód. Wiecie, zakola, ból w plecach. Każde ujęcie z tobą jest mega przemyślane. Co twoje ma być tylko twoje. I mimo, że nie chodzi w tych filmach o ciebie, to chcę, żebyś potowarzyszyła mi w nich chociaż troszkę. I kiedyś zobaczyła, że za wszelką cenę, nawet na siłę, staram się, żebyś miała tą jedną rzecz ode mnie, której ja nigdy nie miałem. Środki, których tu używam, nie są niebezpieczne. Co ciekawe, olej z tych farb całkowicie utleni się, kiedy skończysz 56 lat. W każdym razie, nazwa Velociraptor oznacza szybki rabuś. No właśnie, szybki. Skąd to wiemy? Tu cię, gościu, zaskoczę. Nie wiemy. Krótkie nogi cechowało niesamowicie mocne śródstopie, za sprawą prawdopodobnego skakania na ofiary i chwytania ich jak orzeł. Dromeozaury, potocznie zwane raptorami, były najprawdopodobniej lepszymi skoczkami niż biegaczami. Prędkość osiąganą przez wymarłe gatunki szacuje się po porównaniach z zarejestrowanymi prędkościami współczesnych zwierząt o podobnej wielkości i budowie. Dokonuje się też pomiarów odległości pomiędzy zawartymi odciskami stóp. Velociraptor nie był tak szybki jak dzisiejsze gepardy, ale spokojnie mógł wziąć twoją Hondę na 1/4. Obliczono, że krótkimi zrywami mógł osiągnąć prędkość lekko przekraczającą 60 km na godzinę. Póki co odkryto 2 gatunki, oba na pustyni Gobi. Pierwszy odkryty w 1923 roku podczas ekspedycji amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, a dokładniej przez ekipę wspomnianego już Roya Chapmana Andrewsa. Wiecie, tej prawdziwej wersji Indiana Jonesa. Najciekawsze znalezisko nastąpiło dopiero w 1971, kiedy to polsko-mongolska ekipa odkopała szkielet Velociraptora walczącego ze swoją kilka razy cięższą ofiarą. Prawdziwa bitwa, zamrożona w czasie na blisko 70 milionów lat. Gatunek numer 2, Velociraptor osmulskiej. Został odkryty dużo później, również w Mongolii. I to przez ekipę Halszki Osmulskiej, polskiej pani paleontolog, później nazwany jej nazwiskiem. Jeśli chcecie nauczyć się, jak malować futro lub pióra, wybraliście zły film. Jest mnóstwo artystów prowadzących tutoriale w tym temacie. Ja tutaj testuję różne metody i szukam odpowiedniej dla mnie. Muszę się tego nauczyć, bo do tej pory odkryto 77 gatunków dinozaurów, z całą pewnością posiadających pióra. Velociraptor był jednym z tych, których budowa ciała sugeruje, że na pewno nie był on w stanie latać. Pióra mogły być przydatne do pokazów, osłony gniazd, kontroli temperatury lub pomocy w manewrowaniu podczas biegu. Wszystko wskazuje na to, że jego przedramiona zdobiło 12 długich i mocnych piór. W 2009 w Chinach odnaleziono szkielet wielkości 2 metrów. Kości, ale i wyglądające jak włosy, puszyste pióra na głowie i szyi. Przedramię przypominające te, o którym wcześniej wspominałem, którego właścicielem był Velociraptor, odkryty w latach 60. I właśnie to dało nowe spojrzenie na Velociraptora, a także wszystkich innych przedstawicieli dromeozaurów, bezwzględnych drapieżników panujących na Ziemi przez blisko 100 milionów lat. A ja w końcu po prawie 200 godzinach przedstawiam wam najpopularniejszego z nich. Panie i panowie, Velociraptor 71 milionów lat temu. Odkryty przez polsko-mongolską ekipę szkielet Velociraptora walczącego z protoceratopsem został uznany później za jeden z chińskich skarbów narodowych, a nasza polska pani paleontolog w 2003 roku odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wiele innych naprawdę przełomowych odkryć, o których
błędem byłoby nie poopowiadać wam jeszcze kiedyś w tej serii. Cofnijmy się jeszcze do 2000 roku. Dokonano wtedy znaleziska, które trochę podzieliło naukowy świat. Bliski kuzyn najwcześniejszych dinozaurów, którego skamieniałości wniosły bardzo dużo do rozważań nad ich ewolucją. Jego nazwa, Silezaur, wywodzi się od miejsca, w którym go znaleziono, tak więc w kolejnym filmie spędzę prawie 400 godzin nad zwizualizowaniem mojej okolicy sprzed jakichś 230 milionów lat. Zapraszam.